Minecraft jest chyba najbardziej znaną grą naszych czasów. Pojawia się w różnych programach telewizyjnych, artykułach prasowych, a z milionami graczy miesięcznie stał się międzynarodowym fenomenem, a wręcz integralną częścią naszej kultury. Co jednak, gdybym powiedział ci, że mieszkając w drugim najludniejszym państwie na ziemi, mogłeś nawet nie usłyszeć tej nazwy, gdyż ta przyjazna, rozwijająca kreatywność gra została tam zakazana. A przynajmniej w takiej formie, jaką zna cała reszta świata. To, co właśnie widzicie, to Minecraft China, a raczej My World, gdyż to dokładnie znaczy ten szereg płotków. Gdy my pogrywamy sobie w naszego zwykłego Minecrafta, to właśnie w My World gra większość naszych chińskich rówieśników. Ta wersja gry jest skierowana wyłącznie na rynek chiński i jednak patrząc na to, że Chiny to najludniejsze państwo na świecie, zamieszkiwane przez blisko 1,5 biliona osób, bez problemu uzyskała ona 700 milionów zarejestrowanych graczy, czyli ponad dwukrotnie więcej niż do tej pory zgromadziła ogólnoświatowa wersja gry. W 7 lat! Głównemu wydaniu Minecrafta zajęło to prawie 15. Rozwojem tej wersji Minecrafta, zamiast Mojangu i Microsoftu, zajmuje się chińska firma NetEase, która jest jednym z niewielu wydawców gier w tym kraju. A oprócz własnego studia gier, posiada ona także serwis z muzyką, wiadomościami, a nawet i sklep internetowy przypominający AliExpress, w którym kupisz wszystko, od mandarynki, przez laptopa, walizkę, bluzkę, na Fiacie 126p kończąc. A to stąd mają te wszystkie produkty na tych dziwnych chińskich TikTokach. Jakby serio, ta firma posiada nawet 5 ferm trzody chlewnej w związku z obietnicą rządu o zwiększenie produkcji wieprzowiny związanej z amerykańskim pomorem świń. Ta sama firma posiada także markę kawy, a nawet stworzyła zieloną herbatę pod szyldem Blizzarda. Tak, właśnie tego oto Overwatcha. Tak, wciąż mówimy o firmie, która zajmuje się chińskim wydaniem pikselowej gry dla dzieci. Co ciekawe i co także odróżnia tą wersję Minecrafta od tej, którą znamy, to fakt, że jest darmowa. Na to słowo wszystkim Polakom w głowach zachodzi do aktywacji neuronu, jednak zanim rzucicie się na te klocki jak na karpia w Lidlu 3 dni przed Wigilią, to muszę was uprzedzić. Aby zagrać w tą wersję gry, musicie posiadać konto NetEase, którego stworzenie wymaga dokumentu tożsamości potwierdzającego twoje chińskie obywatelstwo, aktywnego chińskiego numeru telefonu, który może odbierać i wysyłać SMS-y i adresu IP, który ciągle będzie znajdować się na terenie Chin. Posiadasz to wszystko, prawda? Tia, to właśnie niedostępność i niezrozumiały dla większości z nas język tej wersji sprawiają, że jest ona tak obskurna i tajemnicza. Z tego co pamiętam, Szymkowi TM udało się kiedyś uruchomić tą grę w Polsce i nawet znalazłem odcinek, w którym o tym mówi. I jednak przez włamy, które wydarzyły się na przestrzeni ostatnich lat na jego kanale, zapewne ten film został ukradziony przez Elona Muska i sprzedany w komplecie z czyjąś Teslą. This is Elon Musk. Actually, znalazłem ten film na zrzucie na Web Archive zapisany w momencie włamu, jednak jedyne co się z niego zachowało to tytuł, w dodatku ten zmieniony. Nie udało mi się znaleźć ani treści filmu, ani nawet jego miniaturki, a obecnie jest on prywatny, więc zgaduję, że nie zobaczymy go w najbliższej przyszłości. Jednak dlaczego Mojangowi i NetEase'owi tak bardzo zależało na tym, żeby odciąć chińskich graczy od reszty świata? I co najważniejsze, dlaczego żadne inne państwo nie ma swojego własnego Minecrafta? Widzicie, internet w Chinach działa troszkę inaczej niż ten, z którego korzystamy na co dzień. Jeśli byliście tam kiedyś na wakacjach, to zapewne wiecie, że bez VPN-a mieliście problem, żeby wejść sobie na przykład na takiego YouTube'a. Nie mogliście pisać na Messengerze, wysłać snapa, czy chociażby sprawdzić drogi do najbliższego punktu z ramenem. O nie. A to wszystko ze sprawą wielkiego firewalla Chin, który blokuje większość dobrze nam znanych serwisów, usług, programów czy gier, takich jak właśnie Minecraft. Dzieje się tak, ponieważ Chiny to kraj rządzony przez komunistyczną partię, która przez swój monopol pozwala sobie na kontrolowanie wszystkich aspektów życia społecznego mieszkańców. Na kartach chińskiej historii zapisało się wiele aktów łamania praw człowieka, wolności słowa, wolności wyznania i praw mniejszości etnicznych, a wobec mieszkańców stosowano tortury, cenzurę, aresztowania, a nawet i kary śmierci. I o ile władze Chin zapewniają, że sporo z tych przerażających i nieludzkich metod stosuje się już o wiele rzadziej, to jednak nieoficjalne dane wciąż wskazują na to, iż mija się to z prawdą. W Chinach obowiązuje także masa dziwnych i głupich przepisów. Wiedzieliście na przykład, że w tym kraju auta nie mogą zatrzymać się przed przejściem dla pieszych? Aby przejść przez ulicę, musisz najpierw poczekać, aż wszystkie auta przejadą. Coś czuję, że gdyby takie prawo obowiązywało w Polsce, to... W prawie jest tam także zapisek dotyczący grania przez obywateli w gry wideo. Tylko wyobraźcie sobie, że rolę waszej mamy, która o 22 każe wam schodzić z komputera, bo jutro na 8 do szkoły, przejmuje rząd, a rządu nie obłagacie o jeszcze 15 minut. W ten właśnie sposób Chiny chcą walczyć z uzależnieniem i negatywnymi skutkami grania w gry komputerowe. Przepisy te dość często ulegają zmianie, jednak z tego co udało mi się znaleźć, w Chinach nasi rówieśnicy mogą grać tylko w weekendy, przez maksymalnie 3 godziny dziennie i nie między 22 a 8 rano, z czym zapewne wielu z nas nie umiałoby się pogodzić. Znając zatem te wszystkie pokręcone chińskie zasady, nie trudno było się domyślić, że i taka z pozoru niewinna gra jak Minecraft szybko zostanie tam zakazana. Oczywiście chodziło głównie o polityki prywatności i bezpieczeństwa Microsoftu dotyczących interakcji z innymi graczami.
Cóż, przynajmniej Steve i jego sześcienni przyjaciele nie zostali posądzeni o szerzenie antykomunistycznej propagandy jak Roblox. Ha! Ja od zawsze wiedziałem, że te symulatory rodzenia mają ukryty przekaz polityczny. Jednak pamiętajmy, że mówimy tu o setkach milionów potencjalnych graczy. Microsoft nie mógł przecież tak tego zostawić. O nie, musimy porozumieć się z Chinami i przywrócić tam nasze sześciany, gdyż dzieciom będzie bez nich smutno. Powiedział na pewno ktoś w Mojangu w 2016. Gdyż już w maju tego samego roku Microsoft postanowił nawiązać współpracę z chińską firmą NetEase, by udzielić im licencji na stworzenie wariantu gry, który będzie zgodny z całym obowiązującym w Chinach prawem. I jak się jednak wszyscy szybko przekonali, to był zapewne jedyny punkt zawarty w kontrakcie, przez co prawdopodobnie MyWorld skończył w takim stanie, w jakim skończył, ale o tym w dalszej części filmu, bo już niecały rok później, 7 kwietnia 2017, wystawiono huczną konferencję w pekińskiej pływalni olimpijskiej, znanej także jako Water Cube, która z tej okazji zmieniła barwy swoich paneli LEDowych z typowych, przypominających bąbelki, na te upodabniające ją do dobrze wszystkim znanej kostki trawy. W kluczowej części konferencji prasowej Cheng Feng, producent chińskiej wersji Minecrafta, powiedział, że chińska wersja zacznie od potrzeb graczy i stworzy kompleksową platformę, która zapewni graczom wysokiej jakości wrażenia z gry, zapewniając jednocześnie... Ta, Cheng Feng, każdy wie czym jest Minecraft. Oprócz zapowiedzi beta testów gry, na uczestników konferencji czekała także masa innych atrakcji. Mogli oni podziwiać przepiękne modele 3D budowli inspirowanych chińską kulturą, przygotowanych przez najbardziej utalentowanych budowniczych na świecie, czy zakupić naprawdę wyjątkowe gadżety z gry, takie jak walizki, plecaki czy case'y na telefon, które dostępne były tylko na chińskim rynku. Dodatkowo organizatorzy odpowiadali na pytania zgromadzone na miejscu widowni, a także udostępnili im stanowiska, na których osobiście mogli wypróbować jedną z dostępnych w chińskiej wersji minigier pod nazwą Wool Puzzle. Całość okazała się naprawdę wielkim sukcesem i gracze nie mogli się już doczekać oficjalnego wydania Minecrafta w Chinach, które wychodząc naprzeciw im oczekiwaniom miało miejsce 8 sierpnia 2017 roku, niespełna 4 miesiące po wydarzeniu w Pekinie. Zanim jednak MyWorld ujrzało światło dzienne, NetEase podpisał umowę z jeszcze jednym studiem gier, gdyż dosłownie miesiąc po konferencji z chińskim gigantem współpracę nawiązał Hypixel. Oczywiście, jak nie trudno się domyśleć, znany nam wszystkim Hypixel.net także został w Chinach zablokowany. I tak samo jak Microsoftowi, tracenie setek milionów potencjalnych graczy nie za bardzo spodobało się twórcom serwera. Byli oni zatem zmuszeni, tak jak i sam Minecraft, udzielić firmie NetEase licencji na stworzenie specjalnej wersji serwera tylko dla graczy z Chin. I w ten właśnie sposób powstał Hypixel China, w środowisku często nazywany po prostu Hypixel. Był to zupełnie oddzielny serwer, specjalnie dla graczy z Chin, z którym połączyć można się było tylko poprzez launcher, więc tak jak i sama gra, był on niedostępny dla graczy spoza chińskiego firewalla. Serwer był dosłowną kalką Hypixela. Posiadał te same lobby, te same mapy w minigrach, te same mechaniki trybów, a od głównego serwera różnił się tylko tymi wszechobecnymi płotkami, które szczerze zaczynają mnie już doprowadzać do... Ciekawie jednak zaczyna robić się, gdy zajrzymy do sklepu serwerowego. Pamiętacie, jak opowiadałem wam o różnych dziwnych przepisach w Chinach? Okazuje się, że mają tam nawet zasady regulujące wydatki najmłodszych w grach. I tak, dzieci poniżej 8 roku życia mają całkowity zakaz kupowania wirtualnych przedmiotów. Trochę starsi, bo młodzież w wieku od 8 do 16 lat, nie mogą wydać więcej niż 200 juanów, czyli około 120 zł na miesiąc, a nastolatki w wieku od 16 do 18 lat, dwakroć tej kwoty, czyli 400 juanów lub też 240 zł. Patrząc na to, że ranga MVP Plus kosztuje obecnie blisko 225 zł, Hypixel musiał stanowczo obniżyć ceny, chcąc trafić do młodszych graczy. I tak właśnie, na chińskim Hypixelu rangę VIP zamiast za 36 zł mogliśmy kupić już za 12. VIPa Plus przeceniono z 76 na 24 zł, MVP zamiast 148 zł kosztowało zaledwie 36 zł, a VIPa Plus mogliśmy posiadać nie za 225 zł, a już za 48. Co ciekawe, na Hypixelu nie mogliśmy ani zakupić rangi MVP++, ani żadnej z rank na całe życie, gdyż podobnie jak na Coxcrafcie czy u rapów, każda z rank nadawana jest na okres jedynie 30 dni, po upływie których oczywiście trzeba ponownie zapłacić. Hypixel przez niespełna 3 lata swojego istnienia był bardzo wybrakowany. Z bogatego katalogu gier na Hypixelu jego chiński odpowiednik zdecydował się wprowadzić tylko te najpopularniejsze, jak Bedwars i Skywars, a bugi i glitche w tych trybach, pomimo setek skarżących się na nie graczy, często nie były naprawiane miesiącami, przez co w pewnym momencie nazbierało się ich tyle, że zaczęły dosłownie wywalać serwery. A żeby tego było mało, zabezpieczenia chińskiego Hypixela nie istniały jak moja druga połówka, a anti-cheat poszedł swoim ojcem po mleko, co pozwoliło Hypixelowi ustanowić nowy rekord cheaterów na minutę, pobijając tym samym derpa i MC gry. Nic więc dziwnego, że gdy Hypixel zauważył, że serwery chińskiego odpowiednika dosłownie płoną, a miliony graczy z trójzębami domagają się zmian, zaledwie 3 lata po starcie NetEase ogłosił, że w czerwcu 2020 serwer zostaje zamknięty z powodu wygaśnięcia umowy, której Hypixel zdecydował się jednak nie przedłużać. I szczerze, wcale im się nie dziwię, niezła katastrofa z tego wyszła.
Wciąż mniejsza niż serwer czajnika. Wróćmy jednak do oficjalnego wydania MyWorld w Chinach. Na szczęście, dzięki uprzejmości internetu, jesteśmy w stanie zobaczyć, w jaki sposób w ogóle wyglądała ta wersja, bez konieczności przeprowadzki do Chin i starania się o obywatelstwo. I oj, kto pozwolił bratom gotować? Jak już wcześniej wspominałem, prawdopodobnie jedynym warunkiem w umowie między Mojangiem a NetEase było stworzenie wersji gry przeznaczonej na chiński rynek. Więc to oczywiste, że jako największa firma w Chinach będą chcieli naprawić to, co zepsute nie jest, psując to jeszcze bardziej. Zatem po uruchomieniu Minecraft China od razu rzuca nam się w oczy całkowicie inny instalator, który uważam, że jest o wiele ładniejszy od naszego odpowiednika. To tylko spójrzcie na te animacje, no czyż one nie są piękne? Po instalacji launcher każe nam się zalogować na nasze chińskie konto NetEase, a gdy uda nam się przejść ten krok, zaskoczyć nas może cutscenka przedstawiająca bezkresne możliwości i otwartość Minecrafta. A tak właśnie wygląda launcher chińskiej wersji. Jest on aktualizowany naprawdę często, a każda aktualizacja dodaje do niego kolejne, bezużyteczne zakładki. Znalazłem jednak jedną z jego nowszych wersji, która była całkiem dobrze opisana na zagranicznym YouTubie, zatem spróbujmy sobie wyjaśnić, do czego służą poszczególne karty. Na samej górze znajdziemy status naszego członkostwa. Tak, nie przesłyszeliście się. Już za niecałe 13 zł miesięcznie możemy wykupić członkostwo VIP, które oprócz sezonowych zniżek w markecie pozwoli nam rozszerzyć przestrzeń w chmurze przechowującej nasze światy, czego akurat bardzo brakuje mi w Javie, da nam dostęp do wynajmowania mocniejszych serwerów, odblokuje nam 40 płatnych skinów, które są tu coś warte, gdyż nie możemy używać swoich własnych i coś, co podpisano jako więcej uprawnień. Prawdopodobnie podwyższy twój social credit o kilka tysięcy punktów. No i co warto wspomnieć, wszystko co zakupicie po zniżce lub dostaniecie w ramach waszej subskrypcji, gdy ta wygaśnie, jest blokowane, a wasz social credit prawdopodobnie z powrotem spada. Następnie mamy zakładkę znajomych, która tak jak Essentials Mod czy wersja Bedrock pozwala nam zaprosić naszych przyjaciół do gry na naszym świecie. I to w sumie tyle. Jednak prawdziwy chaos zaczyna się dopiero teraz. Ta zakładka w tłumaczeniu podpisana jest jako cudowny świat i pełni ona funkcję strony głównej launchera, zawierającej popularne przedmioty z marketu, takie jak skiny, światy czy paczki zasobów. Kolejną z nich podpisano Centrum Gier. Podobnie jak na Robloxie możemy przeglądać gry stworzone przez społeczność. Centrum Komponentów to po prostu marketplace, gdzie tak jak na Bedrocku możemy kupić różne skiny, światy i paczki zasobów. Karta na żywo pozwala nam oglądać aktualnie prowadzone transmisje i filmiki z gry, czyli taki mini YouTube dla chińskiego Minecrafta. Możemy tu także znaleźć mini wersje innych aplikacji, jak kalka Twittera, gdzie możemy postować 200-znakowe wpisy i obserwować innych użytkowników, czy tradycyjne forum, które służy jednak bardziej jako przestrzeń reklamowa do promowania swoich serwerów. Czekaj, co? Przeglądając launcher, możemy także zauważyć, że obowiązują w nim dwie waluty: szmaragdy i diamenty. Te pierwsze możemy uzyskać jako nagrodę za codzienne logowanie, czy wykonywanie questów, takich jak granie przez 30 minut, co jest zupełnie bez sensu, patrząc na to, że Chiny właśnie z takim uzależnieniem walczą. Diamenty natomiast musimy zakupić za prawdziwe pieniądze. Pakiet 100 takich diamentów kosztuje około 1 jena lub też 2 grosze i wykorzystać możemy je do wypożyczenia prywatnych serwerów podobnych do Rimsów, czy do kupowania przedmiotów w markecie. Okej, ale dość już o launcherze, gdyż jeszcze ciekawszą kwestią jest także sam gameplay. Według Minecraft Wiki grę możemy uruchomić w jednym z dwóch wariantów. Wariant zwykły, czy też vanilla, jest najzwyklejszym, czystym wydaniem gry, które poza językiem niczym nie różni się od ogólnoświatowego wydania Minecrafta. Oprócz niego istnieje jednak też tryb sezonowy, który często jest wspominany jako Minecraft w Chinach na sterydach, jednak jest on niczym innym jak darmowym, czasowym DLC, które NetEase wymienia co kwartał. Każdy z eventów dodaje do gry nowe mapy, przedmioty, struktury, bossy, a nawet zupełnie osobny lore czy mechaniki, których nigdy nie doświadczyliśmy w naszym zwykłym Minecrafcie. Dla przykładu, w trybie sezonowym pod nazwą Apokalipsa, niekończąca się fantazja, gracze mogą eksplorować fascynujący świat opanowany przez 4 unikalne bossy: gigantycznego trolla gnieżdżącego się w imponującym drzewie, maga ognia strzeżącego zamkniętej na klucz więziennej wieży, uroczą syrenkę przetrzymywaną w lochach oraz sam chaos ukrywający się w nederytowym wulkanie. Lore tego wymiaru opiera się na przemianie dobroczynnego lekarza o imieniu Ming w potwora chaosu, oszukanego przez królową i skierowanego do wulkanu pod fałszywym pretekstem pomocy rannym, a przemieniony w chaos wywołuje apokalipsę przynoszącą zagładę ludzkości. Jednakże z tego co podaje Minecraft Wiki, ostatni z tych trybów datowany był na 15 kwietnia 2022, zatem nie jestem pewien, czy twórcy dalej je tworzą. Wygląda na to, że zamiast trybu sezonowego, NetEase wolał przysiąść się na nieregularne wydarzenia. Pojawiają się one średnio raz na miesiąc i w zależności od tematyki mogą trwać 1 dzień, kilka tygodni lub nawet ponad miesiąc. Zazwyczaj nawiązują one do aktualnych świąt, takie jak wydarzenie bożonarodzeniowe, noworoczne czy halloweenowe, ale są też takie, które miały zupełnie osobny motyw, jak walka na TNT czy eksploracja Atlantydy. A to co wam opisałem to i tak dopiero wierzchołek góry lodowej treści, które znajdziemy w chińskim Minecrafcie. Mógłbym tu jeszcze wspomnieć o istnieniu wersji mobilnej MyWorld, która wygląda niczym typowa gra mobilna, ale po co o tym rozmawiać, skoro można to pokazać? Dami, jesteś pewny, że to bezpieczne? Najwyżej wykradną twoje dane, no co ty. W jaki sposób to w ogóle odkryłeś, jak do tego wejść? No bo próbowałem odpalić chińskiego Brawl Stars, spala się. Klik. Klik! No, Spierda. a który to jest teraz przycisk od multiplayer? Widać.
Dobra, multiplayer, let's go! Ten serwer co ma 332 graczy i ma 4-1 jakiegoś głodku. Przypomina mi to logo Edders. A jaki ty masz nick w ogóle? To tu się da zmieniać niki? Dobra, patrzcie, tu mam drugi telefon i jest tutaj wojna o niebieskie łóżko, 128. Ej, w łóżku się teamie wybiera, klikaj niebieski szybko! Niebieski, szybko klikaj niebieski! O, nie mogę! Klikam w to, no pierniczoną. Dobra, w jakim team jestem? Żółtym. Granie na tym emulatorze już sprawia, że chcę otworzyć okno. A, bo to w villagerze się rzeczy. O, dobra. To kupujemy tak, 4... Brat 4 robi wełny. bedrock bridge'a! O kur, prawie spadłem. Ja to dobry jestem na bedrock. Spadłem. Spadłem na prostym moście. No, No. co brat robi? Brat gra na odpale. Dobra, buduję się. Poczekaj, buduję się. babo, poczekaj, wracaj tu, wracaj tu, wracaj tu, wracaj tu, wracaj tu, Pewnie oni wracaj się tu, dziwią, dlaczego ja wracaj się tu, buduję na tym wracaj tu, wracaj tu. O, łóżka nie macie. A ja se tutaj na chill. O, ja też nie mam łóżka. O, pa, ja chcę gracza bić. Daj! No, chiński Minecraft jest gówniany. Więc ten telefon nawet nie jest potrzebny. Ciekawostką może być, że w mobilnej wersji MyWorld podczas tworzenia świata domyślnie włączony jest kolega, który jest uroczym, pulchnym liskiem, podążającym za nami w każdą przygodę. Do niego dzwoni, nie? Ustawienia programowania. Dla mnie widoczne, widoczne dla innych. Wiadomość push, mechanizm spustowy. Mechanizm spustowy? Co? Chodź za mną. Co to? Co jest? 朋友是一个坚韧、 No znowu chińskie tabliczki. Nie. O. Mogę rozmawiać z liskiem. Spoko. Co? Co? A, jedną rzecz chcę pokazać właśnie. Stwierdziłem, że będę dodał randomowych Chińczyków do znajomych i patrzcie, co się tutaj dzieje. Widzicie? Klika się tutaj plus i sam może znajomych wyszukiwać. O kurde, limit chyba mam. To chcę mój numer telefonu! Jednak moim zdaniem w Minecraft China dzieje się zdecydowanie za dużo. Mojang już dawno przyzwyczaił nas do małych i raczej rzadkich aktualizacji, więc tak częste i obszerne update'y są dla graczy spoza Chin bardzo przytłaczające. Dodając do tego jeszcze problemy z tłumaczeniem, naprawdę ciężko jest się połapać, co jest czym. Mam jednak pewną teorię, dlaczego Netis mógł zdecydować się na taki ruch. I ta teoria nie brzmi już tak kolorowo. Tak jak już wcześniej wspominałem, Chiny to państwo bardzo ściśle kontrolowane przez komunistyczny rząd, a tak duża firma jak Netis na pewno z nim współpracuje, aby uniknąć kłopotów. Umieszczając modyfikacje, skiny, światy, a nawet komunikatory i social media w jednym miejscu, chińska firma ma pełną kontrolę nad treściami na temat jej gry i jeżeli któreś z nich nie zgadzają się z surowymi zasadami państwa, może bardzo łatwo i szybko ukryć je przed innymi graczami. Kurde, doszło to nawet do tego, że na tej wersji nie możesz hostować własnego serwera. Jeśli chcesz taki posiadać, musisz wynająć go bezpośrednio u Netis. Dodatkowo Mojang nie panuje zbytnio nad rozwojem tej gry, przez co Chińczycy mają w sumie wolną rękę w tym, co tworzą i co udostępniają graczom. Nie muszą się oni także stosować do DMCA, która zabrania tworzenia i rozpowszechniania technologii, przy użyciu których mogą być naruszone cyfrowe mechanizmy ograniczeń kopiowania, przez co mogli oni w pełni legalnie po prostu ukraść mody takie jak Forge czy Optifine, przerabiając je po swojemu i dość mocno ograniczając ich funkcjonalność. Pozwoliło im to także na implementację modów takich jak Anti-Addiction Mod, o którego działaniu niestety brak jakichkolwiek informacji, a także moda, który dosłownie cenzuruje niektóre frazy na czacie, na tabliczkach, w książkach, a nawet w nikach. I to nie tylko przekleństwa angielskie czy chińskie, ale także imię prezydenta Chin czy nazwy ważnych chińskich wydarzeń wolnościowych. Chińscy twórcy również mają podgórkę, gdyż przez blokadę dodawania własnych modyfikacji rynek niezależnych modmakerów praktycznie w Chinach nie istnieje, a tamtejszym youtuberom, czy też Bilibiberom o wiele ciężej jest produkować swoje materiały. Ci, którzy wypowiedzieli się na ten temat, zarzucają Netizowi chciwość, blokując nie tylko większość przedmiotów w markecie, ale nawet funkcji gry, za subskrypcjami, mikrotransakcjami i walutami otrzymywanymi za wykonywanie konkretnych zadań. No i jakże mogłem zapomnieć? Gdy z jakiegoś powodu nie będziesz mieć aktualnie dostępu do internetu, co w Chinach jest dość częstym zjawiskiem, o pograniu w Minecraft China możesz zapomnieć. Żeby w ogóle launcher się uruchomił, komputer musi mieć połączenie z internetem. W przeciwieństwie do naszego Minecrafta, który jeśli mamy już grę na dysku, w trybie offline uruchamia się bez najmniejszego problemu.
A tak, z innej beczki. Pamiętacie, jak Mojang do aktualizacji wiosek dodał pandy i lasy bambusowe? Cóż, co gdybym powiedział wam, że przed Minecraft Live 2018, czyli Mineconem poprzedzającym wydanie wersji 1.14, gracze z Chin otrzymali dostęp do specjalnego głosowania, w którym udział wzięła właśnie panda. Chińscy gracze wybrać mogli także aligatora, złotą małpę, białustego jelenia, a także białego delfina. Co prawda, deweloperzy rękami i nogami zapierają się, że to głosowanie nie miało żadnego wpływu na rozwój głównego wydania gry. Jednak całkiem sushi wydaje się fakt, że to akurat panda, która nijak ma się do wiosek, została dodana w tej właśnie aktualizacji, a nie na przykład w aktualizacji dziczy. Gdyby faktycznie to głosowanie miało wpływ na rozwój gry, byłoby to skrajnie niesprawiedliwe, gdyż w głosowaniu tym nie mogli wziąć udziału gracze z pozostałej części świata. Miejmy jednak nadzieję, że Mojang mówi prawdę. Aczkolwiek nie była to jedyna kontrowersja z udziałem chińskich chrześcijanów, gdyż 12 kwietnia 2019, niecały rok po incydencie z głosowaniem, China Central Radio and Television News Channel poinformował, że gracze MyWorld korzystających z funkcji społecznościowych launchera, takich jak forum czy czat między graczami, mogli zostać narażeni na nieprzyzwoity i wręcz nacechowany język, a nieletni często padali ofiarą creepów, udostępniających im treści pornograficzne, czy też zapraszające dzieci na randki. Ponadto, gdy doszło do takiego zachowania ze strony innego gracza, nie dało się tego w łatwy sposób zgłosić do NetEase, przez co gracze często pozostawali z tym problemem sami. Szanghajski Departament Egzekwowania Prawa Kulturalnego nałożył zatem karę na NetEase w wysokości 50 000 juanów, czy też niecałych 30 000 złotych, i nakazał natychmiastowe podjęcie działań zapobiegających takim przypadkom w przyszłości. Wówczas firma odpowiedzialna za chińską wersję gry jeszcze tego samego dnia usunęła nazwy wszystkich serwerów, wzmocniła filtry wiadomości wysyłanych przez graczy, a także dodała łatwo dostępną funkcję raportowania takich sytuacji. W kolejnych latach chińska firma zmagała się także z masą roszczeń o naruszenie praw autorskich, a także z poważnymi eksploitami umożliwiającymi graczom oszukiwanie w grach wieloosobowych, a nawet wykonywania komend operatora bez jego posiadania. A gdy największe korporacje na świecie i rządy zdążyły już o tym zapomnieć, to my pamiętajmy. Minecraft powinien nas łączyć, nie dzielić. I choć o VPN-a, chińscy gracze nigdy nie pograją z nami w zwykłego Minecrafta, a my nie pogramy z nimi w chińskiego, to w obu tych wersjach jedynym limitem jest nasza wyobraźnia, której żadne przepisy i rząd nie są już w stanie zablokować. No chyba, że myślicie o zrobieniu czegoś nielegalnego, wtedy lepiej chyba będzie, żebyście pozostawili te myśli tylko dla siebie. Dzięki za oglądanie tego filmu. Był to mój pierwszy dokument, nad którym spędziłem naprawdę ogrom czasu, więc jeśli chcecie podzielić się swoimi przemyśleniami, o czymś zapomniałem lub coś przekręciłem, koniecznie dajcie mi znać w komentarzach. Zapraszam was także na mojego Discorda, Piekarnia u Kromki, na którym dość często będziecie mieli okazję ze mną porozmawiać, gdyż będę tam codziennie aktywny. A jeśli chcecie zagłębić się w proces tworzenia moich filmów, zapraszam was także na mojego Instagrama. A skoro dotarłeś już do końca tego filmu, to koniecznie rozważ zostawienie subskrypcji, łapki w górę i udostępnienie go znajomym. Jest to całkowicie darmowe, zawsze możesz zmienić zdanie, a mi pozwoli to dotrzeć do nowych widzów i tworzyć dla was jeszcze więcej i jeszcze lepszych materiałów. A na dziś to byłoby na tyle.